Witajcie, w dzisiejszym filmie rządzi foamiran. Jeszcze raz, foamiran, czyli taka cienka pianka, którą da się kształtować i zrobić z niej fajne kwiatki. Pokochałam foamiran, ponieważ wybacza mi mój gen niedokładności. Foamiran też jest fajny, ponieważ nie lubię ciętych kwiatów, a to jest taki ich substytut. Dostać bukiet ciętych kwiatów to jak dostać nieżywego chomika. Przez kilka pierwszych dni ładnie wygląda, jest mięciutki i nawet znośnie pachnie. Ale po tygodniu i chomika, i bukiet trzeba wyrzucić. Dlatego według mnie albo kwiaty doniczkowe, albo ewentualnie foamiran. Zanim zabierzemy się do pracy, przedstawię Wam foamiran. To jest foamiran jedwabny, co oznacza, że kwiatki po wykonaniu są delikatne, jakby były zrobione z jedwabiu. Pracę zaczynamy od wycięcia listków. Do zwykłej róży potrzeba 9 mniejszych i 12 nieco większych listków. Kształt ma być mniej więcej taki. Mniej więcej, bo za chwilę to wszystko pognieciemy i rozciągniemy. Do barwienia płatków używam chusteczek do pupy oraz suchych pasteli. W tym filmie użyłam 3 kolorów. Oprócz różu jest jeszcze kolor oliwkowy oraz szary. Płatki barwimy hurtowo. Ja najczęściej biorę takie grupy po 6 sztuk. Najpiękniej wyglądają, gdy są pobarwione różnie, więc nie ma co się starać, aby każdy płatek wyglądał identycznie. Podstawę kolorystyczną stanowi róż. Dodaję oprócz tego odrobinę szarego i troszeczkę oliwkowego. Ostatecznie ten oliwkowy dodaje troszkę takiej jakby sepii. Ale trzeba z nim uważać, żeby nie przesadzić. No nie o to chodzi, żeby płatki były zielone. Gdy pomalujemy, trzeba o chwilkę odczekać, aby płatki były suche. Wtedy składamy w harmonijkę i wyciskamy. Foamiran to pianka, a to zgniatanie ma na celu wyciśnięcie z pianki powietrza. Po wyciśnięciu robi się właśnie delikatna i cieniutka jak jedwab. Tu się nie oszczędzamy, to jest zabawa siłowa, naprawdę trzeba porządnie pościskać tą piankę. Z drugiej strony, jak widzicie, że trochę za słabo, to znowu trzeba zwinąć i jeszcze trochę pougniatać. Najważniejsze, żeby każdy płatek był inny. Gnieciucha formujemy, aby wyglądał jak płatek. Kolorować można na zewnątrz płatków, tak jak to widzieliście przed chwilą, ale także środki. Można także wewnętrzne płatki kwiatka zrobić ciemniejsze, a jaśniejsze te na zewnątrz. To wszystko będzie pięknie wyglądało. Do sklejania płatków używam kleju na gorąco. Zaczynam od sklejania grup, po 3 sztuki. Ostatecznie powstają mi 3 grupy mniejszych kwiatków, po 3 płatki, to są te wewnętrzne, oraz 4 grupy po 3 płatki, nieco większe płatki, to są te zewnętrzne. Płatki dolepiam do pręcików. Jeżeli ktoś lubi, to pręciki także można zabarwić. Te sklejone pręciki to rodzaj kręgosłupa dla kwiatostanu. Przy sklejeniu dbamy, aby grupy płatków zachodziły na siebie. Absolutnie nie na styk, bo to nie będzie fajnie wyglądało. Najlepiej wygląda, gdy mniej więcej 1/3 płatków nachodzi na ich następną grupę. Mam nadzieję, że to całkiem przyzwoicie widać na filmie. Podczas sklejania można sobie pomagać werbalnie. Czyli co jakiś czas mówimy auć auć i to nieco uśmierza ból w palcach przypiekanych klejem na gorąco. A, i odkryłam, że jeżeli chcecie widzieć na moich filmach lepiej, to należy wyłączyć głos. Wtedy człowiek porządnie skupi się na patrzeniu i ostatecznie różyczka wychodzi właśnie tak. Jeżeli fantazja tego wymaga, można zrobić pączek. Pączek z róży. W pierwszym kroku wygniatamy z folii spożywczej kształt kropli. Krok drugi, czyli oblepiamy naszą kropelkę listkami. Minimum to 3 listki, wtedy jest mały pączek, a jak jest więcej listków, to jest większy pączek. A jak się człowiek zagalopuje tak jak ja, to wychodzi pączysko. Pączków wyprodukowałam kilka. Ten jest taki duży i szary, a następny delikatny i biały. Biały fajniejszy. A to jest trawka z foamiranu i z tego będą listki. Zielony kolor do liści jest oczywisty, ale żeby wszystko do siebie ładnie pasowało, należy dodać odrobinę tego koloru, który użyliśmy jako przewodni w kwiatach. Ale się nagadałam, po prostu trzeba dać trochę różowego i wszystko do siebie fajnie zaczyna pasować. Trawkę miętosimy, rozwijamy, a potem przyklejamy od tyłu do kwiatków. Ostatnim elementem, który możemy dodać, są liście. Jeżeli mają wyglądać super, warto zastosować do nich foremki. To jest format do liścia uniwersalnego. Z foamiranu wycinamy kształt liścia, podgrzewamy na żelazku
i mocno przyciskamy do foremki. Wyciętego liścia nie przykładamy byle gdzie, zaczynamy od góry foremki, a po dociśnięciu nasz listek wygląda tak. Prosta operacja i wszystkie listki wychodzą. Listek barwimy, ale pamiętajmy, że warto zostawić w nim białe żyłki. Nic trudnego, wystarczy nie dociskać chusteczki, którą malujemy liść. Chyba Was nie zaskoczę, jeżeli powiem, że listek także warto pomiętosić między palcami. Bo pomiętoszony listek prezentuje się tak, chyba lepiej. Mocny klej plus cienki drut. Drucik wklejam od góry i lekko przemykam listek. Całość schnie, a ja przygotuję pudełko. Pudełko jest czarne, ale dodałam do niego odrobinę koloru czerwonego i zielonego. Brzegi pudełka rozjaśniłam szarą farbą. Pudełko schnie, a ja wszystko sklejam w kupę. Do kwiatków doklejam listki oraz łodyżki. Gdy wszystkie elementy są gotowe, można przystąpić do układania kompozycji. Gdy wykombinowałam już coś, co mi odpowiada, zrobiłam zdjęcie i teraz łatwiej mi będzie odtworzyć to podczas sklejania. Do sklejania użyję Heavy Body Gel matowy. Pierwsza warstwa to gaza. Taka zwykła opatrunkowa do kupienia w każdej aptece. Tworzę fajne tło i teraz do niej doklejam całą resztę. Heavy Body Gel do takiego sklejenia jest świetny. Daje nam sporo czasu na zmianę i przemieszczenie, ale jak już zaschnie, to naprawdę porządnie trzyma. Żeby pudełko wyglądało elegancko, dokleiłam nóżki, a całości dopełni delikatna kokardka z tasiemką. Gotowe pudełko prezentuje się tak. Zawsze sądziłam, że sztuczne kwiaty to kicz i obciach, ale Foie Miran nie prezentuje się źle. To w dalszym ciągu kicz, ale jest w jakiś sposób delikatny, ulotny i bajkowy. Może i tak trafi na śmietnik za pół roku, ale od tego czasu postoi na naszych meblach dłużej niż każdy bukiet cięty. Nie wiem, czy polubicie Foie Miran tak jak ja. W każdym bądź razie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na inspirello.pl.